Dzisiaj opowiem Wam, jak stworzyć stronę internetową na WordPressie przy użyciu sztucznej inteligencji. Szybko, prosto i bez pisania ani jednej linijki kodu. Dzięki temu filmowi dowiecie się, jak od zera w kilka minut stworzyć swoją pierwszą stronę internetową. Cześć, tutaj Arkadiusz Kamiński, witam Was na kanale Techia w serii No Code, w której dzielę się wiedzą na temat tworzenia stron internetowych bez kodowania. Zaczynamy! Po co mi strona internetowa? Na początek warto zadać sobie pytanie, po co nam właściwie strona internetowa? W dzisiejszych czasach to coś więcej niż tylko cyfrowa wizytówka. To miejsce, w którym możecie się zaprezentować, podzielić wiedzą, przyciągnąć klientów lub po prostu wyróżnić się w sieci. Niektórzy mówią, że jeśli nie macie w internecie, to nie istniejesz. Oczywiście to lekka przesada, ale coś w tym jest. Brak własnej strony to często niewykorzystany potencjał. Chcecie rozwinąć własny biznes, budować markę osobistą albo po prostu pokazać światu, czym się zajmujecie? Strona internetowa to idealny sposób, by zrobić ten pierwszy krok. A w dzisiejszych czasach tworzenie strony internetowej przy użyciu AI jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dzisiejszy odcinek został przygotowany z myślą o tych z Was, którzy nie mają doświadczenia technicznego, ale marzą o stworzeniu swojej pierwszej strony. Krok po kroku, w prosty sposób, bez kodowania i technicznego żargonu, pokażę Wam, jak przy użyciu sztucznej inteligencji stworzyć swoją pierwszą stronę internetową. Domena i hosting. Co to takiego? Na początek warto wyjaśnić dwa kluczowe pojęcia, bez których nie da się stworzyć strony internetowej. Domena i hosting. Brzmi technicznie? Spokojnie, zaraz wszystko stanie się jasne. Domena to nic innego jak adres Waszej strony w internecie. Przykład? Choćby youtube.com, na którym pewnie właśnie oglądacie ten film. To właśnie ten adres wpisujecie w przeglądarce, żeby trafić na konkretną stronę. Hosting to z kolei miejsce, w którym Wasza strona mieszka. To na hostingu, czyli na serwerze, przechowywane są wszystkie pliki i to dzięki niemu strona jest dostępna przez całą dobę. Mówiąc obrazowo, jeśli strona internetowa to Wasz dom, to hosting jest działką, na której ten dom postawiliście. Skoro wiecie już, czym są domena i hosting, czas zadać pytanie, skąd je tak właściwie wziąć. Tutaj z pomocą przychodzi Hostinger, czyli partner tego odcinka. Hostinger to platforma hostingowa, z której sam chętnie korzystam, szczególnie ze względu na prostotę obsługi i nowoczesne funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Czas przejść do działania. Zakup hostingu i domeny. Krok po kroku. W tej sekcji pokażę Wam, jak krok po kroku kupić hosting i domenę za pośrednictwem platformy Hostinger. Oczywiście możecie wybrać także innego dostawcę, ale nie skorzystacie wtedy z wbudowanych narzędzi AI. Na początek wejdźcie na stronę Hostinger. Bezpośredni link znajdziecie w opisie. Na stronie głównej wybierzcie jeden z dostępnych planów: Premium, Business lub Cloud. Z praktycznego punktu widzenia szczególnie warto rozważyć plan Business. Zawiera on wszystkie najnowsze funkcje, w tym narzędzia wspierane przez sztuczną inteligencję. Po wybraniu odpowiedniego planu kliknijcie przycisk Wybierz plan. A następnie określcie długość subskrypcji. Im dłuższy okres, 12 lub 24 miesiące, tym niższa miesięczna cena. Co więcej, przy zakupie hostingu na co najmniej rok, domena na pierwszy rok zostaje dodana bezpłatnie. W tym przykładzie wybierzemy wariant 12-miesięczny, żeby skorzystać z tej promocji. Na etapie składania zamówienia możecie wpisać specjalny kod rabatowy TECHIA, przygotowany dla widzów kanału. Obniży on cenę końcową o dodatkowe 10%. Gdy wszystko jest gotowe, czas na finalizację zamówienia. Wybierzcie preferowaną metodę płatności, uzupełnijcie dane i opłaćcie zamówienie.
Podczas tego procesu zostanie również założone konto w Hostinger. Wystarczy pobrać adres e-mail i hasło. Te dane warto zapamiętać, będą potrzebne do logowania w panelu użytkownika. I gotowe! Hosting został aktywowany, a darmową domenę będzie można wybrać przy tworzeniu strony. Pokażę Wam dokładnie jak w dalszej części filmu. Teraz możecie przejść do kolejnego etapu. Hostinger automatycznie przekieruje Was do panelu zarządzania i zaprosi do stworzenia nowej strony internetowej. Skoro podstawy są już za Wami, czas na najciekawszą część. Tworzenie własnej strony internetowej z pomocą WordPressa i narzędzi AI. Tworzenie strony za pomocą AI. Czas stworzyć stronę za pomocą sztucznej inteligencji na bazie WordPressa. Brzmi skomplikowanie, a to w rzeczywistości tylko kilka kliknięć i parę zdań opisu. Do dzieła! Po opłaceniu hostingu, Hostinger automatycznie uruchomi u Was konfigurator nowej strony. Na początek określcie, dla kogo powstaje strona. Tym razem wybierzcie ja lub moja firma, a następnie kliknijcie Stwórz stronę. W kolejnym kroku wybierana jest platforma. Bez wahania postawcie na WordPress, który od lat pozostaje najpopularniejszym i najbardziej elastycznym systemem do tworzenia stron internetowych. Świetnie sprawdzi się zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych użytkowników. Jest on oczywiście bezpłatny. System poprosi Was także o ustawienie loginu i hasła do WordPressa. Zapiszcie je na potem, żeby ich nie zapomnieć. Następnie kliknijcie dalej. Jeśli korzystacie z odpowiedniego planu hostingowego, pojawi się dodatkowe pytanie. Czy chcecie skorzystać z kreatora AI? Oczywiście klikacie Stwórz stronę internetową z AI. To właśnie ta funkcja, która za chwilę automatycznie wygeneruje Waszą stronę. Następnie wybierzcie domenę. Jeśli zdecydowaliście się na pakiet 12 miesięcy lub dłuższy, macie darmową domenę gratis na pierwszy rok. Możecie od razu podać docelową nazwę lub, jeśli jeszcze się wahacie, skorzystać z opcji Użyj domeny tymczasowej. Dzięki temu strona zostanie utworzona na domenie testowej, a docelową domenę przypiszecie później. Pamiętajcie, dobra domena to kluczowy element wizerunku strony, więc warto wybrać ją rozważnie. Kolejny krok to wybór lokalizacji serwera. Dla Polski domyślną i optymalną opcją jest Litwa, ale możecie go dopasować do własnych preferencji. Po wykonaniu tych kroków kliknijcie Zainstaluj WordPressa. System CMS zostanie automatycznie zainstalowany na wybranej lub tymczasowej domenie. Po kilku chwilach pojawi się kreator AI. Tutaj zaczyna się właściwe tworzenie strony. Podajcie nazwę swojej marki, np. Klatka po klatce. Dzisiaj stworzymy portfolio dla fotografa o takiej właśnie nazwie oraz wybierzcie typ strony. Tutaj pasuje portfolio. Następnie opiszcie w kilku zdaniach, jaką stronę chcecie uzyskać. Im więcej szczegółów podacie, tym trafniejsze będzie dopasowanie zawartości i wyglądu. Po uzupełnieniu wszystkich pól kliknijcie przycisk Utwórz. I gotowe! Rozpoczyna się generowanie strony. Po kilkudziesięciu sekundach zobaczycie gotową witrynę, która zawiera obrazy, teksty, podstrony. Wszystko stworzone na podstawie Waszego opisu przez AI. Co najważniejsze, to w pełni funkcjonalna strona oparta na WordPressie, którą możecie edytować jak każdą inną. Nie zastosowano tutaj żadnych zamkniętych kreatorów czy niestandardowych wtyczek. Dzięki temu strona jest lekka, szybka i w pełni kompatybilna z popularnymi motywami oraz dodatkami WordPressa. To daje pełną swobodę. Możecie ją rozwijać, modyfikować i dostosowywać dokładnie tak, jak chcecie. Panel administracyjny. Przejdźmy teraz do panelu administracyjnego WordPressa, tak zwanego kokpitu. Aby tam wejść, kliknijcie lewy górny róg
waszej strony internetowej. Musicie być oczywiście zalogowani. Właśnie trafiliście do kokpitu. Jest to centrum dowodzenia waszą stroną. To miejsce dostępne wyłącznie dla zalogowanych administratorów. To właśnie tutaj będziecie zarządzać wszystkimi elementami swojej witryny. Znajdziecie tu wszystkie niezbędne narzędzia do obsługi strony i jej personalizacji. W zakładce Hostinger znajdziecie dodatkowe ustawienia oraz narzędzia udostępnione przez firmę hostingową. Możecie tam m.in. przypisać własną domenę, sprawdzić status strony, czy skorzystać z budowanego kreatora treści AI. Wystarczy wybrać typ treści, styl wypowiedzi, jej długość oraz podać temat, a sztuczna inteligencja wygeneruje gotowy tekst za Was. Zakładka Wpisy to miejsce, w którym tworzycie treści blogowe, aktualności czy inne artykuły. Każdy wpis może mieć kategorie, tagi, wyróżniający obrazek i własny adres URL, co ułatwia organizację i pozycjonowanie strony. Strony. Tutaj dodajecie stałe podstrony, takie jak o nas, kontakt czy polityka prywatności. W przeciwieństwie do wpisów, strony nie są uporządkowane chronologicznie i zazwyczaj nie mają kategorii ani tagów. Media to biblioteka wszystkich plików, które przesyłacie na stronę, takich jak zdjęcia, grafiki, pliki PDF czy filmy. Stąd możecie łatwo wstawiać je do wpisów i stron lub zarządzać ich szczegółami. Wygląd. Tu możecie dostosować estetykę swojej witryny, zmienicie motyw graficzny, zedytujecie menu nawigacyjne, skonfigurujecie widgety, czyli dodatkowe bloki, np. z wyszukiwarką lub formularzem, oraz uruchomicie edytor motywu. Z kolei wtyczki to rozszerzenia, które dodają nowe funkcje do Waszej strony, np. formularze kontaktowe, integracje z social mediami, systemy SEO, sklep internetowy i wiele innych. W tej zakładce możecie je instalować, aktywować i konfigurować. Ustawienia zawierają ogólne opcje dotyczące działania strony. M.in. tytuł, opis witryny, język, strefę czasową, strukturę linków, a także ustawienia dotyczące komentarzy, czytania i pisania. Oczywiście Cockpit zawiera wiele więcej funkcjonalności, co stopniowo odkryjecie w trakcie pracy nad swoją stroną. WordPress to elastyczne narzędzie, które można dopasować zarówno do prostego bloga, jak i zaawansowanej witryny firmowej. Przejdźmy teraz do edycji frontendu, czyli tej części strony, którą widzą Wasi odwiedzający. To właśnie tutaj zadbacie o wygląd, układ i treści, z którymi użytkownicy będą mieć bezpośredni kontakt. Edycja strony internetowej. Spójrzmy teraz na stronę, którą wygenerowało AI. Aby ją zobaczyć, przejdźcie na stronę główną swojej witryny. Wystarczy wpisać jej adres w pasku przeglądarki. Widzicie teraz stronę główną z przykładowymi sekcjami. Może być to nagłówek z nazwą Waszej firmy, sekcja o nas z krótkim opisem, galeria lub obraz wyróżniający, oferta usług, a na dole stopka z danymi kontaktowymi. Wszystko to zostało uzupełnione przykładową treścią, dopasowaną do opisu, który wcześniej podaliście. Oczywiście trzeba to dostosować do siebie, ale najważniejsze, że macie gotowy punkt wyjścia. Skupmy się teraz na edycji zawartości strony głównej. W górnej belce strony kliknijcie Edytuj stronę. Otworzy się edytor blokowy, czyli tzw. Gutenberg, z podglądem Waszej strony. Używając tego edytora możecie najechać na dowolny blok tekstu lub obrazek i kliknąć, żeby go zmienić. Chcecie zmienić nagłówek strony? Kliknijcie tekst nagłówka i wpiszcie własny, np. nazwę firmy lub projektu. Pod nagłówkiem jest sekcja o nas, zastąpcie ją swoim opisem. Opowiedzcie w kilku zdaniach, czym się zajmujecie.
Obrazek tła Wam nie pasuje? Kliknijcie go, wybierzcie Zamień obraz i wgrajcie własne zdjęcie albo wybierzcie coś z biblioteki mediów. Edycja odbywa się metodą kliknij i zmień. Prosto i intuicyjnie. Gutenberg, czyli natywny edytor w WordPressie, działa na blokach. Każdy element, tekst, nagłówek, zdjęcie, przycisk to osobny blok, który można przesuwać, usuwać i dodawać. Kliknijcie znak plusa, żeby dodać nowy blok, np. galerię, akapit czy nagłówek. Aby usunąć blok, zaznaczcie go, kliknijcie 3 kropki i wybierzcie usuń blok. Ponieważ cała strona została zbudowana w oparciu o natywne bloki WordPressa, macie pełną swobodę edycji, bez potrzeby znajomości kodu czy HTML-a. W kilka minut możecie dopasować stronę do swoich potrzeb, zmienić treści, dodać opis usług, wkleić referencje, zmienić kolory, tło, co tylko chcecie. Pamiętajcie, aby po wprowadzeniu wszystkich zmian kliknąć przycisk Zapisz. Dzięki temu Wasza praca nie zostanie utracona i wszystkie edycje zostaną zapisane. Powodzenia! Podsumowanie. Gratulacje! Właśnie stworzyliście swoją pierwszą stronę internetową i to wszystko bez pisania ani jednej linijki kodu. Teraz możecie pochwalić się znajomym. Wyślijcie im link do Waszej nowej strony. Dajcie znać w komentarzach pod tym filmem, co myślicie o tworzeniu stron za pomocą WordPressa i AI od Hostingera. Z przyjemnością przeczytam, jak Wam poszło i jeśli macie pytania, śmiało piszcie. Jestem tu, żeby Wam pomóc. I na koniec małe przypomnienie. Z kodem TECHIA możecie zgarnąć zniżkę na hosting w Hostingerze. Link do oferty znajdziecie oczywiście w opisie pod tym filmem. Warto skorzystać, jeśli planujecie stworzyć swoją stronę i potrzebujecie niezawodnego hostingu. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach serii No Code. Cześć, subskrybuj!